Benidormu, naszej relacji z fiesty. Jacuszek, gdzie jesteś? Tu chodź, chodź tu, Jacuszku. Chodź tutaj. Będzie się działo, dużo się będzie działo, zapraszamy. Jutro troszkę pochodzimy, pokażemy wam plażę. Punkt widokowy z krzyżem będzie za 2 dni, A dzisiaj możemy pokazać sklep z owocami. O, jest nasz znajomy Johnny. Jest nasz Johnny ze Słubic. Jest Johnny z Oklahomy, słuchaj. Padre, jak pan się czuje tutaj w Benidormie? Atmosfera naprawdę wyśmienita i Monika w samych superlatywach mówi o tej wycieczce. Mówi: Krzysiek, dziękuję Ci, że zabrałeś mnie, naprawdę. I jest tak Najlepszą wycieczkę świata. Tak, że chyba następnym razem będę dostawał regularnie śniadanie. A następnym razem będziesz regularnie jeździł z kim? Z Crazy Travel with Mary. Mary, jak samochód to niemiecki, jak zegarek to szwajcarski, jak organizowanie wycieczki to tylko z Mary. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Są zwolennicy i też zwolennicy Benidormu i przeciwnicy. Bo za głośno, za dużo się dzieje, blokowisko. No my przyjechaliśmy akurat tutaj na fiestę, karnawał, więc liczyliśmy się z tym, jak tu ma być. Zależy kto co lubi, jak lubi. Ale ogólnie Polacy tu chętnie przyjeżdżają, bardzo chętnie. Zobaczcie, jest knajpa na knajpie, można powiedzieć. Knajpa na knajpie. Wszędzie siedzą ludzie, jedzą. Zaraz wejdziemy w jeszcze jedną uliczkę, gdzie możecie spożywać różne posiłki, jakie sobie wymarzycie. O, zobaczcie, jakie jedzonko. Tapasiki i różne. Obowiązkowo winko. O, a my tu siadamy. Taką pogodę, czekajcie, grzeją tu farelkami. Nie wiem, czy to jest widoczne na światło, pod światło troszeczkę. Na mnie. O Jezu, ja się tu gotuję. A, zobaczcie to jakie. A jakie fajne rzeczy, zobaczcie. Fajne rzeczy, takie przekąseczki po 3 euro, po 2,90, różne fajne rzeczy. No. Benidorm. Czy to tylko Mekka starszych ludzi oraz imprezowiczów z Anglii? Czy samo miasto to tylko drapacze z chmur? My podczas listopadowej wizyty mieliśmy trochę inne odczucia. Samo miasto, oprócz wymienionych drapaczy chmur, ma naszym zdaniem sporo do zaoferowania. I to postaram się przedstawić we vlogu. Moim zdaniem jest dobry dla starszych ludzi, jak i młodych oraz rodzin z dziećmi. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wieczornego spaceru. Wszędzie tętniło życie. Mnóstwo barów, restauracji i knajpek, gdzie można było zakręcić nogą. Very good. Żaden, nie postaje ciebie! Arriba! A bella tina! O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao! O bella tina! O bella tina! Żony! Co? Wszystko słyszę tutaj, całą ulicę widzę. Nie, roztrzyma. Za to wszystko 108 euro. No to takie właściwie można powiedzieć 4 dania. Po stówce na łeb, tak? No, więcej. 5 dań, wino, sangria, białe wino. Ogólnie tak za 4 osoby 108 euro, tak wychodzi.
Muszę jeszcze wspomnieć, jaki wynajęliśmy apartament. Jest to bardzo ważne w okresie takich dni imprezowych, kiedy odbyła się karnawał czy fiesta. Mieliśmy blisko do wszystkich atrakcji, a jednak jednocześnie cicho, ponieważ apartament San Antoni leży w bocznej uliczce. Czysty, komfortowy, idealny dla 4 osób. Następny dzień i wędrujemy promenadą wzdłuż plaż w kierunku wieżowca Intempo. Jest on bardzo charakterystyczny, w kształcie litery To są te M. gołębie, co to panią obsiadły Kevin sam w domu. Tak, Mary? Tak. Pani trochę odmłodniała. Faktycznie, ona się nie starzeje w ogóle, nawet młodsza jest. Nie wiem, czy się powtarzam, bo już wczoraj coś mówiłam na ten temat. Dla tych wszystkich, co tak krytykują Benidorm, jak na razie mi się to bardzo podoba. A ty, jak uważasz, Jacuszku? Jest fajnie. Jest pełen podziwu dla największej fontanny na świecie, nie? Lepsze niż Dubaju. Ale naprawdę, nie wiem dlaczego tak ludzie krytykują. Może ci, co nie lubią, żeby były tłumy turystów, bo faktycznie jest tutaj w listopadzie, zobaczcie nawet ile jest ludzi. A w sezonie nie wiem, co tutaj się dzieje. To może być trochę uciążliwe, ale możecie sobie przyjechać właśnie poza sezonem, tak jak my jesteśmy teraz w listopadzie. Blisko Starego Miasta, u podnóża balkonu śródziemnomorskiego, znajduje się port Benidorm, gdzie jest przepiękny widok na plażę Paniente, czyli plażę zachodnią. Możecie tam zakupić bilety na malutką wyspę Benidorm oraz do innych miejscowości leżących przy wybrzeżu. You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really Tam. Do budynku w kształcie literki my, Jak Mary. jak Mary. Merry Christmas, to było Mary Casa. A on się nazywa Intempo Building. Niby mamy stąd 2 km. Czyli nie jest tak daleko z tego punktu widokowego. I tam jeszcze u góry właśnie Mirador. I możecie sobie zrobić rejs. My byliśmy na tabarce z Santa Pola, jest też z Alicante, ale nie wiedziałam, że z Benidormu płynie na tabarkę też. I przeczytałeś, ile kosztuje bilet? To jest 32 euro, ale to jest, słuchaj, ja nie wiem, czy to jest... Ale to jest jest Kalpę. do Kalpy tylko. Do Kalpy 32 euro. Stąd do Kalpy tylko. A to jest też taka, zobacz, może jutro byśmy popłynęli, Isla de Benidorm. To jest taka malutka wysepka, a Benidormu do Altei nie zatrzymuje się, ale jest do Kalpy, tak jak mówiliśmy, 32 euro. I dla 23 euro, a dla dzieci 14. Zobaczcie, tu jest stop na takiej kamienistej wysepce, później przysadzają cię chyba na podwodną z widokami tutaj, że możecie obserwować, co się dzieje pod wodą. Rejsik stateczkiem. Tutaj się płynie, tu jest stop, tu się przesiada na łódkę podwodną, taką niby podwodną, nie wiem, czy ona się zanurza całkowicie czy do połowy i potem się tutaj wraca, nie? To wygląda. 23 euro. I przy Sea View Alberto są bezpłatne toalety, bo zawsze staram się mówić o tym, jak podróżuję, gdzie możecie sobie skorzystać. Plaża strzeżona, są ratownicy. Ale to nawet nie o to chodzi, bo ludzie też u nas są w Torrevieja, ale nie ma ratowników. A tutaj nie wiem, czy z okazji tego święta sezonowo ich tutaj, czy po prostu jest woda taka ciepła. Musimy sprawdzić tę wodę. Jutro pójdziemy. Tu jest, wiesz co? Tu jest, Mary, taka zatoczka, może ta woda być cieplejsza niż indziej, zobacz, widzisz? Ale tak ogólnie, czekajcie, powiem wam, jakie ceny są w ogóle. Leżak 6 euro i parasol też 6 euro.
Tak, czyli 12. Na cały dzień. No to nie ma krzywdy, jest okej. To jak u nas. No, Może nawet taniej. nawet nie wiem jak jest u nas, bo my tylko nad zalewem w Świnoujściu siedzimy, w ogóle na naszą plażę. W tym roku byliśmy chociaż raz na naszej plaży? Raz z Patrykiem i z Malwiną. Aha, raz posiedzieć sobie wieczorkiem, a tak nad Zalewem Szczecińskim siedzimy. No ale taka pogoda, no, jak tu jest w listopadzie, to w Świnoujściu to jest kilka dni może latem. I tu będziemy wieczorem, bo zobaczcie jak już przygotowali do pokazu sztucznych ogni. No trochę tego nie mają. Ogrodzone, ale to będzie czad. Tylko I koniec pokazu. I słuchajcie, na czas pokazu wszystkie światła tutaj w Benidormie zgasły. Mary śpiewa na plaży. Nie słychać mu, wiadomo. Czemu? A teraz my mieszkamy tam, o tam fasie, o tutaj, gdzie te palmy, tam na górze. Nie chce się wychodzić po prostu. Co chciałam jeszcze powiedzieć, tu są różne atrakcje dla ludzi, którzy przyjeżdżają z dziećmi. Oczywiście my z tego nie będziemy korzystać, ale podam pod koniec może tego filmiku Wam wszystko, co możecie tutaj robić z dziećmi. Ja zapamiętałam, że jest aquapark, jest zoo, nazwy dokładnie podam z jakimś tam zdjęciem z internetu, bo tak jak mówię, no nie będziemy z tego korzystać, więc jak przyjedziecie z dziećmi, to jest też co robić oprócz plaży. Adresy i ceny biletów znajdziecie w internecie. W niektórych parkach można kupić tak zwane bilety włączone do 2 parków. A kto tutaj siedzi? Kto tutaj siedzi? No, już stoi. Kto tu stoi? Kto tu stoi? A gdzie sowa? A tu jest napisane. To zrobił Jacuszek dla Mary. Aha, na pewno. Tak jest. Takie 2 gołąbki, a to są w sumie nie gołąbki, tylko Łabędzie. łabędzie. Gołąbki. Ty sam jesteś jak gołąbek pokoju. Nie wiem który, ale chyba któryś z tych wieżowców jest najwyższym budynkiem zamieszkałym w Europie. Ma około 230-40 metrów wysokości, 64 piętra albo 5, jakoś tak. Z tego co pamiętam. A ten, o którym chcemy zobaczyć, bo to jest w kształcie litery M jak Mary, to jest tam i to jest prawej. taki drugi co do wielkości. Po prawej. Czekajcie, gdzie jest mój paluch? Tu, gdzie jest mój paluch? O, tu idziemy. A pokaż z tyłu jeszcze jak się tam buduje. Zobaczcie tam w plastyczkach wszystko porobione. W plastikach albo w szkle, nie wiem. Tutaj mamy na... Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Jesteśmy koło litery M. A ten obok? To jest najwyższy w Europie mieszkalny, 240 metrów. No dobra, na razie... A może... No, złoty jest, złoty. Już go trochę widać. Wszystko dla mojej Mary. I kozaczki, i wieżowiec. Jak Wam się to podoba? Akurat na wprost słońce, więc nie wiem, czy będzie dobrze widoczne.
nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Jest Mary? Coś się dzieje? Uwaga, i nagle jest Mary Tower. Bo teraz inaczej się nazywał, ale już teraz zmieni nazwę. No i słuchajcie, to co się dla Mary nie zrobi. Zbudowałem jej wieżowiec w kształcie litery M. Jak Merry Christmas. A święta już za pasem. No, miałem to zostawić na Wigilię, ale dowiedziała się dzisiaj. Ja tylko jeszcze dodam, że do wieżowca możecie również dojechać samochodem. My zrobiliśmy sobie spacer. Obowiązkowy punkt w Benidormie to balkon śródziemnomorski, położony pomiędzy dwoma plażami. Stąd można podziwiać oddaloną o kilka kilometrów małą wysepkę Benidorm. Say, slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really. Zobaczcie, jaki kolor wody piękny. Z brzegu nie widać, właśnie, że jest coś taka fajna. A z góry widać, już taka czyściutka, krystaliczna. Love that lasts in the past. I messed up, gave too much. What is it with time? Why can't we unwind? And all the hurt we deal with, I wanna leave my cares behind. And now that time has passed, I see why we are lonely. Ooh, should've let me speed it up. You could've had more of me. Oh, and now that time has passed, I see why we were lonely. Oh, should've let me speed it up. You could've had more of me. And now that time has passed, I see why we were lonely. Should've let me speed it up. You could've had more of me. I tutaj też jest taka malutka plaża, a tam widzicie ten punkt Mirador. Właśnie Punkt ta plaża widoczny. to jest taka, że ktoś tam opowiadał z youtuberów, że właśnie tu można do wody wejść swobodnie, nie można do skały. To Aha. jest fajnie właśnie. A to przyjdziemy jutro sobie tutaj. Bo dzisiaj trochę tak bardziej Ona jest mała, kameralna, ale fajna właśnie. zwiedzaniowo. Tak to mniej więcej wygląda. Cala Malpas, malutka zatoka i plaża u podnóża balkonu śródziemnomorskiego. Ma zaledwie 120 metrów długości, woda jest bardzo spokojna, przezroczysta, jest tutaj też ratownik. Say, slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be real with love, love that lasts in the past. I tutaj pod tym balkonikiem, w punkcie widokowym, taka plaża malutka, fajna. Woda, no widzicie, ludzie jeszcze są w wodzie, ale no już chłodna. Chłodna, myślę, że 20 stopni nie przekracza. Co się oczywiście w Bałtyku często zdarza, że jest około 20 stopni. I jest pani ratownik.
Dzisiaj troszkę takie mgiełki są, małe, malutkie. Widoczność jest mniejsza, wczoraj było ładniej. Ale nadal ciepło. O, widzicie, ile ludzi siedzi na plaży. Jeszcze dodam, że pływa bardzo dużo ryb, różne gatunki. Playa Levant, Benidorm. Zobaczcie, może teraz nie robię jakiegoś wrażenia wielkiego, bo jest no prawie, można powiedzieć, że zachód słońca, zresztą pochmurno, ale tak, ale plaża jest bardzo ładna, uważam, szeroka, czyściutka, fajne wejście do wody. I w dzień wygląda tak. Podobno to jest jedna z najbardziej popularnych plaż w Europie. Jest tam też przepiękny, długi, dwukilometrowy deptak. W ostatni dzień pojechaliśmy zobaczyć wzgórze z metalowym krzyżem. Znaliśmy je z teledysku Vice City. Krzyż wznosi się na wysokości 438 metrów nad poziomem morza. Na szczycie góry zobaczycie niesamowitą panoramę miasta Benidorm. Ostatni kawałek właściwie, jakieś kamlotki i piasek, ale ja dzisiaj nawet wybrałam się bez obuwia sportowego i nie ma afery. Dosłownie 2 minutki jesteśmy już. Taka wyczerpująca trasa. Jesteśmy w tyranii. A, to nagrywać. Obowiązek. Pogoń była, Szczecin, zobacz, widziałeś? Koło ciebie. Przybliż. Zobacz, koło pogoni. Czekaj, bo nie widzę, nie widać. Teraz. Jest ci on. Nad miastem wschód oświetlają nad miastem wschód oświetlają. Pada promień od stóp po szyję, odpala ląd. I warty był trud. Tak, niełatwo być mną. Uratuje madam od rutyny, jak z filmu Bond. Nie trzeba, ale weź mnie namów. Skóra owiana lekko alcantarą. Wygląda jak $1 000 000 na siedzeniu obok w nowym Camaro. Skąpana w blasku, jak w Vice City. Wczoraj było na stół. Te bolesne świty, plany się kończą na fiasku. Bo mamy tu sprawy o brzasku. Przerzucam na stół, nie mówi z bastu. Słoneczny nastrój, ciągła gra słów. Trochę krzyczy, ale potem milczy. Oczy zatrzymują się na miednicy. Zajęci niczym, wzrokiem wbici. Słodka jak lici, na miasteczku. Żegnamy się z Benidormem. Było naprawdę niesamowicie. Może jeszcze dowrócimy nawet kiedyś. Tak, o Jezu, aż mnie zatkało z tego wszystkiego. Że taki gest miałem. Nie, no jak wrócimy, jeżeli wrócimy, to na tę fiestę, bo działo się dużo i właściwie można tutaj co roku przyjeżdżać na tą imprezę. Ktoś napisał, że jest tu niby jakiś parking, ale jak już widzicie znak, że zakaz wjazdu, to my postawiliśmy samochód właśnie za zakrętem. I tutaj naprawdę bliziutko już jest, ile tam, 200-300 metrów maksymalnie. Poison. Mary to mój poison. No i żegnamy Benidorm. My już żegnamy Benidorm, jednak to nie koniec naszej relacji. Na samym końcu wrzucę mały fragment tego, co się działo podczas zakończenia 6-dniowej fiesty hiszpańskiej. Będzie to niesamowita parada idąca ulicami miasta.
Jak zwykle dziękujemy za oglądanie, prosimy o komentarze, a nowych widzów o subskrypcję. W następnej części z Hiszpanii Andaluzja. Jakie kocie ruchy? Takie kocie ruchy. Proszę rzucać dolarami, a nie kulkami śniegu. Idą święta. White Christmas. Pozdrawiamy. To jest hiszpańska policja, teraz mają takie uniformy. A, muszę pokazać, zaraz. Właśnie takie. No i to patrz, dziewczynka przychodzi i daje mandacik za przekroczenie piękności. Piękności? A na koniec dziewczyny z awataru. Specjalnie dla Jacuszka przyleciał na tą planetę. Prawda, Mary? Prawda? Jak ty to mówisz, to finito! Finito! Viva España! Viva España!